To, czym się teraz zajmuję, pierwszą motywacją była chęć odwrotu od tego, co się dzieje wokół mnie, czyli takiego postmodernistycznego konsumpcjonizmu, przebodźcowania. I właśnie gdzieś tę alternatywę też zaczęłam odnajdywać w naturze. A potem sobie coraz bardziej zaczęłam zdawać sprawę, że mówienie o naturze, o ekologii w sposób nieekologiczny jest też jakimś nieporozumieniem. Potem znowu wracamy do pracowni, dlatego że tam właśnie mamy bardzo zabałaganianą piwnicę, w której zaczęłam odnajdywać różne tak naprawdę śmieci i niepotrzebne nikomu rzeczy i wtedy się narodziła jakaś taka sztuka z recyklingu. Natomiast ona cały czas jeszcze nie miała dla mnie dokładnie tego języka, o który mi chodziło. I stąd zaczęły się moje poszukiwania materiałowe, żeby tworzyć sztukę, która będzie obojętna zupełnie dla środowiska, czy wręcz tworzyła ujemny ślad węglowy, bo to nawet jest możliwe. Pierwszymi przejawami to były bioplastiki. Potem natrafiłam na informację, że niektórzy projektanci zaczynają używać skubi kombuczy. No i tak się rozpoczęła moja przygoda z tworzeniem celulozy bakteryjnej, która jest dla mnie absolutnie fascynująca. Pod kątem nakładu pracy na pewno jest to wymagający pomysł na twórczość, dlatego że ja nie mogę iść do sklepu i po prostu sobie kupić z metra materiału, tylko muszę czekać 2 tygodnie, aż narośnie odpowiednia warstwa celulozy. Potem około tygodnia trwa proces suszenia, natomiast dla mnie to nie jest utrudnienie. Dla mnie kontakt z tym materiałem jest absolutnie fantastyczny. To, że przypomina mi ludzką skórę. Bardzo, bardzo lubię dotykać ten materiał. Jest jakiś taki niesamowicie cielesny, niesamowicie organiczny. Jest w nim coś około porodowego, około śmiertelnego. Dotyka jakichś takich, sam w sobie dotyka jakichś takich kluczowych momentów życia człowieka. Poza tym, przez to, że jest to fermentacja drożdżowa, ma bardzo specyficzny zapach, więc jest to dla mnie też tym bardziej ciekawe, że w swojej pracy angażuję się nie tylko w pracę nad materiałem wizualnym, ale uruchamiam także zmysł dotyku, zmysł powonienia i chyba tak jak naturę odczuwamy wszystkimi zmysłami, tak wszystkimi zmysłami ja mogę odczuwać teraz swoją sztukę.